Witajcie. Postanowiłam nagrać kilka słów od siebie w sprawie naszego zaopiekowania się samym sobą w tej jakże ciężkiej sytuacji. Wiem, że Wam wszystkim jest trudno, że jesteście skupieni na tym, co dzieje się za naszą granicą, co dzieje się na Ukrainie, i to jest absolutnie ciężki moment dla wszystkich nas, nieobojętny i przepięknie jednoczący nas wszystkich, pokazujących, że razem, tak jak zawsze mówię, naprawdę można więcej. To daje ogromną siłę. Ciężki czas, który powoduje napięcie, który wywołuje stres, który pokazuje nam, że strach potrafi przejąć bardzo dużą część naszego życia. Pokazuje nam, że będąc w tych nerwach, niezaopiekowanych nerwach, gdzieś możemy gubić się po drodze, ciężko nam się skupić, ciężko nam spać, nie mamy apetytu. Wszelkie nasze reakcje poznawcze mogą być opóźnione, ciężko nam się skoncentrować na czymkolwiek, no bo przeżywamy to, co dzieje się obok. Przeżywamy to, co dzieje się z nam bliskimi osobami, ale też osobami, które nie są winne całej sytuacji. Często mówicie mi o tym, że macie poczucie winy, że robicie coś dobrego dla siebie, że to nie wypada. Słuchajcie, my nie mamy wpływu na to, co dzieje się obok, i jakby odcinając samych siebie od tego, co możemy robić, nikomu nie pomagamy, a tym bardziej powodujemy, że czujemy się gorzej. Chciałabym przede wszystkim, żebyście mieli w sobie takie poczucie, że to, że ja przeżywam lęk, to, że ja przeżywam strach związany z sytuacją, to jest absolutnie normalne i nie ma się co dziwić, bo to jest straszna tragedia, to, co się dzieje. Więc absolutnie wasze odczucia i wasze emocje są adekwatne do tej sytuacji. Ważne jest, aby powiedzieć sobie: ok, ja mam prawo tak się czuć. I ja mam prawo myśleć w taki, a nie inny sposób. Mam prawo się bać. Zaopiekowanie się to też jest świadomość tego. Danie sobie tej przestrzeni na to, żeby też ze sobą być w tej sytuacji. Bardzo duży research informacji, z których korzystacie. Niech to będą sprawdzone źródła, 2 albo 3 źródła, tak żeby ta dezinformacja nie dotykała Was w tak dużym stopniu, jak to ma miejsce, jeżeli chodzi o media. Liczne głosy, liczne informacje, które napływają do nas, często są po prostu niezgodne z prawdą. Myślę, że możecie o tym wiedzieć, ale też często zapominamy w natłoku tego, co słyszymy, tego, co widzimy tak naprawdę w mediach społecznościowych. Nie? Więc dzielcie te informacje. Sprawdzone źródła to bardzo ważna rzecz. Praca z oddechem. Wiem, że wielu z Was też uważa, że to nie jest aż tak skuteczne, aż tak dobre. To jest ogromnie cenna metoda, wypracowywanie oddechu. Gdzieś na ten moment to, co ja widzę, to, co mogę Wam polecić, to jest głęboki oddech, nie klatką piersiową, tylko żebrami, czyli rozszerzający żebra, i wydech, który jest dłuższy i powoduje, że zapadacie się w środku. To jakbyście chcieli dokleić pępek do kręgosłupa, czyli głęboki oddech, który rozsuwa nam palce tutaj, tak? Oddychamy żebrami. Byście poczuli, że zapadacie się w środku. To bardzo rozluźnia. Nie bójcie dać sobie tej przestrzeni na to. Oddychania w ten sposób. Im częściej będziecie tak robić, tym częściej Wasz organizm nauczy się wykorzystywać tą przestrzeń do oddechu. Czyli jeszcze raz. Pępek do kręgosłupa. Próbujcie. Starajcie się. To pierwsze takie ćwiczenie, które pomoże Wam wysycić się. Starajcie się też robić normalne czynności w ciągu dnia. Dać sobie być może przestrzeń nawet w ciągu pracy na to, żeby zajrzeć w informacje, ale niech to będzie chwila. Niech to będą te sprawdzone źródła. Ja wiem, że te informacje też często napływają do Was z zewnątrz, od innych osób. To jest absolutnie normalne. I tak będzie jeszcze pewnie długo. Jestem spokojna. Jestem spokojny. To, co się dzieje na ten moment, nie dotyczy mnie, jeżeli boję się, że w moim kraju, tutaj, gdzie jestem, rozegra się podobny scenariusz. Bo też wiem, że tak możecie myśleć. To jest myśl. Pamiętajcie, że myśl to nie jest fakt.
Myśl to jest coś, co powstaje w naszej głowie i ja mogę ją zmieniać. Mogę nad nią pracować. Więc o wiele łatwiej jest przewartościować ją, zmienić jej znaczenie. Okej, ja się boję, że tutaj może coś takiego się dziać, ale na ten moment się nie dzieje. To, co mogę zrobić, to zadbać o siebie, ewentualnie angażować się. Też Was bardzo zachęcam do zbiórek, do pomocy osobom, które w tej potrzebie są, prawda? To też gdzieś tą przestrzeń nam zapełnia. Na razie nic tu się nie dzieje. To, że jestem zaniepokojony, zaniepokojona, jest absolutnie normalne. Ale potrafię funkcjonować w tym i dać sobie przestrzeń na spokojny oddech i funkcjonowanie, bo zamartwianie się i martwienie o to, błędne koło, w które wchodzę, nie przyniesie mi żadnego dobrego efektu. Przyniesie mi negatywny efekt, bo będę w tym coraz głębiej i głębiej, a to nie o to chodzi. Jutro przedstawię Wam kolejne ćwiczenie i zapraszam Was jutro na relaksację. Zrobimy kilka ćwiczeń relaksujących, które pomogą Wam w codzienności. Wysypianie się i jedzenie to takie dwie rzeczy podstawowe do tego, żeby też funkcjonować dobrze i myśleć w sposób o wiele bardziej otwarty. Naprawdę, to jest bardzo potrzebne dla Was do wysycenia siebie tym, co dobre. Robię to, na co mogę wpłynąć, a jeżeli są rzeczy, na które nie mogę wpłynąć i o które się martwię, to ja mogę się o nie martwić. Ale jestem świadoma tego, że mam też wpływ na myśli, które pomogą mi funkcjonować codziennie, tu, gdzie jestem. Segreguję informacje, oddycham, jestem w codzienności. Pomagam na ile mogę. Tego Wam życzę. Spokojnego dnia, spokojnego wieczoru, dużo ciepła i bezpieczeństwa. Do jutra.